Po ostatniej audycji dotyczącej programu Mieszkanie na Start zadaliście nam wiele pytań, tym bardziej te pytania są istotne, że wiele informacji i nawet przekłamań krąży w strefie publicznej, w mediach i postaram się dzisiaj to wyprostować, ale też powiem o innych programach mieszkaniowych, które mogą się pojawić na rynku. No i o tym, jak ten program Mieszkanie na Start może wpłynąć na rynek. Na tym się zastanowimy, czy spowoduje to samo, co spowodował bezpieczny kredyt 2%, czyli gwałtowne podniesienie cen mieszkań, oraz jakie są różnice między właśnie tym programem Bezpieczny Kredyt 2%, a tym Mieszkaniem na Start. Kto zyskuje, kto traci? Zapraszam. A jeżeli chcesz wiedzieć, dlaczego ten program wspiera budowę domów i dlaczego jest to czas budowania domów i działek, to wysłuchaj audycji do końca. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, oczywiście subskrybuj nasz kanał i pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów oraz swoje poglądy na temat rynku nieruchomości. Zapraszam też, link na dole, do naszego serwera Discord, gdzie często są ciekawe dyskusje. Zanim przejdę do szczegółowego omówienia kredytu programu Mieszkanie na Start, to kilka uwag. Po pierwsze, koalicja, gdy szła do wyborów, partie miały różne programy i taki program wręcz zerowego kredytu znajdował się w programie KO, 1,5% kredytu w programie PSL-u. Lewica stawiała na budownictwo komunalne, KO mówiło również o 10 miliardach remontów przeznaczonych na remonty pustostanów. I teraz tak, co wybrano? Na razie wybrano, co ciekawe, coś, co nie znalazło się w umowie koalicyjnej, bo w umowie koalicyjnej pominięto całkowicie milczeniem program takiego taniego kredytu. Postawiono właśnie na te budownictwo komunalne i na te pustostany. Dlaczego wybrano ten kredyt? No być może dlatego, że jest to z jednej strony dość łatwe do wprowadzenia, a przede wszystkim bardzo tanie. Bo wyobraźmy sobie budownictwo komunalne. No to trzeba by zachęcić czymś te samorządy do tego budownictwa. Trzeba by im może pomóc. One musiałyby znaleźć środki, ziemię, wykonawców, rozliczać te budowy, zaciągnąć jakieś kredyty na te budowy, potem spłacać te kredyty latami pewnie z czynszów. I to jest w ogóle ogromne przedsięwzięcie, a jeszcze problem, komu potem przyznawać te mieszkania komunalne, jak dysponować. 300 tysięcy mieszkań komunalnych jednak wpłynęłoby znacząco na nasz rynek nieruchomości, który stał się monokulturą w zasadzie jednego modelu budowania, czyli deweloperskiego. W tej chwili rząd wybrał dokładnie to samo rozwiązanie co PiS, czyli postanowił nam dać mieszkania, zwiększyć dostęp do mieszkań poprzez dosypanie pieniędzy potencjalnym nabywcom na rynku, na którym nadal się nie buduje, bo jeszcze spójrzmy na chwilę na ten wykres. Oto jest ostatnie dane o budownictwie w Polsce. Te kropki to liczba rozpoczynanych budów, zielona łamana linia to liczba pozwoleń nowych na budowę i widać, że no cóż, może ten bezpieczny kredyt trochę ożywił te budowy i te projekty, ale trochę, bo jesteśmy daleko od okresu szczytów, gdzie w ogóle tego programu nie było. Tak więc można powiedzieć, że między bajki można włożyć, że dzisiaj program sypania pieniędzy w popyt, tym bardziej, że może być on realizowany również na rynku wtórnym i tak ma być też w tym nowym kredycie, ma pobudzać budownictwo. Nie do końca. Budownictwo ma inne bariery, z którymi walczy, a poza tym ten program nowy jest nakreślony do końca 2025. Potem ma przestać działać. Tłumaczenie jest takie, że prawdopodobnie wtedy już stopy będą procentowe tak niskie, że ten program będzie niepotrzebny. Może tak będzie, może tak nie będzie, nie wiemy. W każdym razie trudno, żeby deweloper rozpoczynał wielkie budownictwo, jeżeli wie, że program pomocowy
z powodu tego właśnie programu pomocowego, o którym wie, że skończy się po 1,5 roku działania, bo podobno ma on już wejść nie od drugiego kwartału, ale od trzeciego kwartału. Czy tak będzie? Znowu zobaczymy. Krótko mówiąc, czego dotyczy, co można kupić w ramach tego programu Mieszkanie na swoim. No więc tak, po pierwsze program będzie dawał dopłaty do kredytów, nie tyle do kredytu, co będzie pokrywał część odsetkową w jakiejś część odsetkową raty, czasami w całości, do czego zaraz dojdę. Można ten kredyt zaciągnąć w dowolnej wysokości, ale tylko jakaś część kwoty tego kredytu będzie podlegała takiemu właśnie programowi dopłat do odsetek i to zaraz te kwoty również przedstawię, jakie to są, bo one są różne w zależności i tu jest właśnie pytanie od kogo? Od wielkości gospodarstwa domowego czy rodziny. To jest problem pewien, bo na stronach ministerstwa, czy też wypowiedzi ministrów czasami są te pojęcia stosowane zamiennie, rodzina i gospodarstwo domowe, a to zupełnie nie jest to samo. Gospodarstwo domowe według definicji takiej gusowskiej, no to jest po prostu jakaś grupa osób, które mieszkają i utrzymują się razem. One mogą być ze sobą spokrewnione, albo mogą być zupełnie niespokrewnione i na przykład 3 mężczyzn, 3 kobiety, 4, 5 mogą tworzyć sobie takie grupki bez dzieci, żadne, mogą tworzyć sobie takie gospodarstwo domowe, jeżeli z jakiegoś powodu chcą tak robić. No może być to też cała wielopokoleniowa rodzina z tym gospodarstwem domowym się w nim znajdować. Różnie to może być. To jest ważne. Jeszcze wyjaśnię za chwilę również dlaczego. Jakie są jeszcze ograniczenia? Ograniczeniem jest to, że jeżeli jesteś singlem, to masz ograniczenie wiekowe i nie możesz ukończyć 35 lat, aby dostać te dopłaty, skorzystać z tego programu. Osoby, które mają co najmniej jedno dziecko, nie podlegają limitowi wieku. Osoby, które nie miały wcześniej, nie mają własnego mieszkania czy domu jednorodzinnego, mogą zaciągnąć ten kredyt. No, mogły też posiadać udziały nie wyższe niż 50% pod warunkiem, że uzyskały je w drodze dziedziczenia lub darowizny, czyli nie kupiły tego kiedyś same na przykład. Ale mogą być też objęte tym programem osoby, które mają jedno mieszkanie, ale w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej 3 dzieci. Uwaga, zwróćcie uwagę na tą definicję. Osoby, które mają jedno mieszkanie, a w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej 3 dzieci. Co to oznacza? Że tych osób może być 4. Jedna osoba dorosła, ten kredytobiorca i ta 3 dzieci. Może być małżeństwo na przykład z 3 dzieci, może być związek partnerski jakiś z 3 dzieci lub może być dowolna inna kombinacja wielu osób, czyli może być ich więcej niż 4. Problem jest taki, co zresztą już zauważył minister po otrzymanych uwagach od wielu osób, że mogliby na ten program w ten sposób skonstruowany zrzucać się grupy na przykład kilku osób, które de facto nie stanowią rodziny, ale po prostu biorą ten kredyt. Wobec tego wprowadzono wymóg nabycia nieruchomości przez oboje kredytobiorców, jeżeli jest to oboje. I skąd się wzięło to oboje, jeżeli w tym gospodarstwie domowym może być więcej osób? Tego nie wiem, na zasadach współwłasności łącznej albo ułamkowej. Łączna współwłasność to jest taka jak w małżeństwie, ułamkowa to jest taka jak 2 osoby, które nie mają wspólności właśnie majątkowej, kupują po prostu w ułamkach jakąś nieruchomość po 50%. I ma to przeciwdziałać właśnie takim spółdzielniom, ale też ma trochę ujemne znaczenie, ponieważ no dobrze, jest związek jakiś, 2 osoby są
i jest ten związek, ale jedna pracuje, a druga nie pracuje, co się zdarza nawet w małżeństwie, a może się również zdarzać na przykład w związku partnerskim. Jedna po prostu nie pracuje, jest na utrzymaniu tej drugiej osoby. No i jak one mają wziąć razem ten kredyt, w jaki sposób mają razem przystąpić do tego kredytu, jeżeli jedna w ogóle nie ma dochodów. Kolejnym przypadkiem to jest to, że to jest program jakiś społeczny, który powinien teoretycznie pomagać ludziom. I teraz co ma zrobić na przykład rodzina taka trzypokoleniowa, gdzie mieszkają dziadkowie, mieszkają rodzice i mieszkają małe dzieci, ta trójka małych dzieci i oni chcą teraz wspólnie skorzystać z tego programu i kupić sobie większe mieszkanie, wziąć ten największy kredyt, skorzystać z tego dobrodziejstwa tego programu. No i teraz jest pytanie, kto z tych dorosłych zarabiających, bo dziadkowie również mogą zarabiać, kto ma przystąpić do kredytu? Czy tylko dwie osoby, czy dlaczego nie cztery? Skoro na przykład te dwie mogłyby mieć zbyt małe zarobki na to, aby mieć zdolność kredytową liczoną przez bank. Przecież bank, udzielając kredytu, będzie oceniał również zdolność kredytową osób. I właśnie jak wyglądają dochody, jakie trzeba mieć, aby taki kredyt uzyskać, albo raczej, aby go nie móc uzyskać, tej dopłaty. Dla singla jest to prosto. 10 tysięcy brutto miesięcznie. I teraz jest jeden od razu problem, bo to jest podany dochód. A co ma zrobić ktoś, kto rozlicza się ryczałtowo z podatków z urzędem skarbowym? On nie ma oficjalnie dochodu. On nie ma jakiegoś progu, więc może ministerstwo to wprowadzi. 10 tysięcy dla singla brutto dochodu dla tego, aby przekroczyć limit, powyżej którego kredyt tu już nie otrzymasz dopłat do tych odsetek, chociaż jest tutaj, trzeba powiedzieć, taki bezpiecznik, nazwijmy go umownie złotówkę za złotówkę, czyli w przypadku przekroczenia limitu przez gospodarstwo jednoosobowe za każdą złotówkę przekroczenia limitu dopłata byłaby pomniejszana o 50 groszy, a przy gospodarstwie dwuosobowym lub większym o 25 groszy. Mamy tutaj również tabelkę zarobków dwuosobowe 18 tysięcy, 23 tysiące trzyosobowe, 28 czteroosobowe, 33 tysiące pięcioosobowe albo większe, 33 tysiące brutto miesięcznie. Czy zatem jest to program wsparcia dla ludzi źle zarabiających, czy też dla ludzi bardzo dobrze zarabiających? No trzeba powiedzieć, że tak naprawdę to polskie wynagrodzenia są bardzo niskie, bo nasze wynagrodzenie kręci tam gdzieś podawane przez GUS, ale on, uwaga, jest podawane dla sektora przedsiębiorstw i to dla tych większych, gdzie zarobki te są większe, to jest na poziomie mniej więcej około 8 tysięcy, mniej więcej mówię, około 8 tysięcy brutto. Mediana naszych zarobków jest brutto znacznie niżej, gdzieś tam pewnie około 6 tysięcy, no to 33 tysiące miesięcznie w gospodarstwie pięcioosobowym, no to trzeba powiedzieć, to jest dużo pieniędzy, ten próg jest ustawiony dochodowy bardzo wysoko. Jak już wspomniałem wcześniej, te kwoty kredytów, do których byłyby dopłaty do odsetek, są ograniczone. Singiel dostanie 200 tysięcy, a takie gospodarstwo domowe, które ma 5 osób, dostanie 600 tysięcy. Za każdego następnego członka kolejne 100 tysięcy. Przy czym, gdyby kredyt został udzielony na przykład dwóm osobom, a jedna chciała odstąpić od tego kredytu, na przykład wyszłaby ze związku partnerskiego, chciałaby się pokłóciła i chciała odejść, to bank musi wyrazić zgodę na takie przejęcie kredytu, zmianę kredytu
i te dopłaty byłyby odpowiednio obniżone, gdyby się zmniejszyło to gospodarstwo domowe. Krótko mówiąc, jest to taka forma trochę wymuszania związku, nie małżeństwa, ale związku poprzez kredyt. Ludzie byliby związani tym kredytem, bo jak się rozstaną, co się zdarza, przecież 10 lat to jest dużo czasu, dużo się może zmienić w życiu, no to będą tutaj tym kredytem związani. Powiecie zaraz, że te dopłaty są małe, bo ceny mieszkań są ogromne, szczególnie w dużych miastach. Ministerstwo też znalazło na to rozwiązanie i wymyśliło taką zasadę, że jeżeli jakaś miejscowość jest droższa niż średnia krajowa, no to rośnie też ten limit kredytu, czyli te kwoty będą nie na przykład 600 tysięcy, a o 10 lub 20% wyższe. Czyli w niektórych wariantach tego kredytu, zależy kto jest kredytobiorcą, gdzie mieszka i tak dalej, będzie można dostać nawet więcej pieniędzy niż w ramach bezpiecznego kredytu 2%. To wydaje się lepsze dla tych, którzy ten kredyt chcą brać, ale nie dla wszystkich, jak powiedziałem, bo jak zauważyliście, jest to dla tych większych gospodarstw domowych, jeszcze raz podkreślam to słowo. Jakie jest oprocentowanie? I ono tutaj też się zmienia. W przypadku singla, czy też dwuosobowego gospodarstwa domowego, to właśnie pytanie jest, co to jest to dwuosobowe gospodarstwo domowe, bo jest to na przykład matka z dzieckiem, albo ojciec z dzieckiem, również dzieckiem, które niekoniecznie musi zarabiać. I tu też jest różnie, bo na przykład w jedno- lub dwuosobowym gospodarstwie domowym tą kredyt, tą ratę, którą będziesz musiał płacić, to jest 1,5% od kwoty kredytu objętego właśnie tym programem Mieszkanie na Start. Jeżeli to będzie trzyosobowe gospodarstwo, no to ta dopłata będzie 1%, przy czteroosobowym 0,5%, a w przypadku pięcioosobowego 0%. No i teraz też zwracam uwagę, że matka z trójką dzieci, która stanowi to czteroosobowe gospodarstwo, ale ma trójkę dzieci, jest już tym samym faktem poszkodowana, będzie płaciła oprocentowanie wyższe niż rodzina, gdzie jest dwoje rodziców i trójka dzieci. Czy to jest sprawiedliwe? To musicie się sami zastanowić nad tym. Ja nie będę tutaj za Was decydował. Jakie są skutki takich oprocentowań i jak to wygląda w porównaniu z bezpiecznym kredytem 2%? Weźmy sobie najprostszy przypadek singla, który chce kupić mieszkanie o wartości, o cenie 500 tysięcy. 20% ma wkładu własnego, czyli 100 tysięcy, potrzebuje 400 tysięcy kredytu. Idzie po taki kredyt i dostaje w ramach programu tego Mieszkanie na Start 200 tysięcy kredytu na warunkach preferencyjnych, na oprocentowaniu 1,5%. I powiedzmy, załóżmy, że oprocentowanie rynkowe, już tak dla równego rachunku, dzisiaj można dostać około 7% w niektórych bankach. Niech to będzie 7%, no to 200 tysięcy bierze na 7% i wychodzi w takim razie on z kredytem na łącznym oprocentowaniu 4,25%. Oczywiście jego zdolność kredytowa będzie płacił większe raty, musi być wyższa niż przy braniu kredytu bezpiecznego, gdzie miał te 2%, ale też, co jest istotne, w ogóle on będzie płacił większą ratę niż w przypadku programu Bezpieczny Kredyt 2%. W ogóle można powiedzieć, że taka rata, jeżeli bierzesz kredyt na przykład 100 tysięcy złotych i na 25 lat przy ratach równych, to odsetki od tych 100 tysięcy miesięczne wynoszą około 83 zł. Wobec tego, jeżeli kupujesz takie mieszkanie w ramach tego pięcioosobowego gospodarstwa i dostajesz 600 tysięcy kredytu, ta część zwracana
bo w tym kredycie nie ma limitu maksymalnego. Możesz wziąć dowolną kwotę i dowolną wartość nieruchomości możesz kupić w odróżnieniu od bezpiecznego kredytu, ale bierzesz 600 tysięcy, no to jesteś wygrany na tych ratach, no bo w porównaniu do bezpiecznego kredytu, bo to mniej więcej na każdych 100 tysiącach wziętego kredytu zaoszczędzasz 166 zł z groszami tam jakimiś, tak, więc to jest tutaj plus. Krótko mówiąc, te plusy uzyskają ci, którzy będą kupowali mieszkania w ramach większych gospodarstw domowych. To ma być taka prorodzinność, ale też nie do końca, bo już powiedziałem, że problem, co to jest rodzina, a co to jest gospodarstwo domowe, chyba będzie musiał być jeszcze dopracowany i te definicje na potrzeby tej ustawy będą musiały być dopracowane, bo w obecnym kształcie to troszeczkę prowadzi czasami do absurdalnych sytuacji. Nie chcę już ich teraz rozważać i dawać dróg obchodzenia, czy też podwyższania sobie limitów. No to nie ma sensu, nie o tym ta audycja. Dla innych jest to wyraźnie trudniejszy kredyt. Jak on może wpłynąć na rynek i czy spowoduje kolejną falę wzrostów, takich jak to spowodował bezpieczny kredyt? I tutaj może zaskoczę niektórych, bo powiem, że niekoniecznie może się tak stać, ale nie musi. I dlaczego nie musi? Bo paradoksalnie zależy to od efektów programu Bezpieczny Kredyt 2%. Nie jest zbadane, nie wiemy, ile osób, które stać na kredyt, które chcą się podjąć i muszą kupić sobie nowe mieszkanie, jest ogólnie w kraju i ile z tych osób skorzystało już z programu Bezpieczny Kredyt 2%. To jest pierwsze. Czy ta fala, ten rzut taki, panika wręcz, taka w cudzysłowie panika, wykupywania mieszkań już się wyczerpała w 2023 roku, czy też pozostali ludzie z niezaspokojonymi potrzebami kredytowymi. No, oni będą oczywiście stopniowo pojawiać się na rynku, ale też tak raczej powoli, bo uwaga, ceny mieszkań przez ten bezpieczny kredyt znacząco zostały podniesione. Wiele osób, widząc te ceny, uważa, że może one kiedyś spadną, ma taką nadzieję. Albo po prostu ten wzrost cen spowodował, że ich nie stać na żaden kredyt, a już nie stać ich nawet na ten kredyt 4,5%, skoro muszą się zadłużyć w niektórych miastach na potężne kwoty. 4,5% mówię jako przykład tego singla oczywiście, bo to rozliczenie może wyglądać inaczej. To było tylko takie przykładowe rozliczenie. Czyli jeśli okaże się, że bezpieczny kredyt wyczerpał pulę osób chętnych do kupienia i jednocześnie ograniczył możliwość kupowania tym, którzy zostali na rynku, ponieważ potężnie wywindował ceny mieszkań i one nie będą spadały, no to może się okazać, że w ogóle ten program nie jest realizowany lub też nie powoduje wzrostu dalszego cen nieruchomości. W innym przypadku, jeżeli ta pula chętnych do nabywania będzie, a zauważcie, że te limity, na przykład dla tego 5-osobowego gospodarstwa 33 tysiące złotych zarobków brutto, to dotyczą ludzi, którzy naprawdę na polskie warunki można ich uznać za osoby bogate, bo tak jest, oni zarabiają znacznie więcej niż to, co jest przeciętne w Polsce, znacznie więcej. To jeżeli to trafia do takich osób, no to może ten program również po pierwsze rozwijać budownictwo mieszkaniowe, ale też może spowodować run na działki i na budowę domów jednorodzinnych, dlatego że ten program pozwala na budowanie domu jednorodzinnego. Pozostaje jeszcze oczekiwać na takie pytania. No dobrze, ta dopłata do tego kredytu ma trwać 10 lat, ale ile na tym zarobisz? Bo jest pytanie, czy ten kredyt weźmiesz na 25 lat, czy właśnie tylko na 10. I w takim przypadku, jeżeli weźmiesz na 10 lat kredyt i go spłacisz w ciągu 10 lat,
co jest naprawdę, tak biorąc rzecz możliwe przy takich zarobkach. 600 tysięcy kredytu przy zarobkach 33 tysiące brutto to nie jest tak specjalnie trudno spłacić w ciągu 10 lat. To znaczy, ten kredyt będzie dla ciebie całkowicie darmowy. Pytanie jest, czy będą jakie będą ustalenia, jak do tego będą podchodziły banki i czy rząd, a na pewno rząd jeszcze w ogóle w pracach w Sejmie, ten program będzie modyfikowany. Jaki jest odbiór tego programu społecznie? No, widać po wpisach rozmaity. Jedni są zachwyceni, inni niekoniecznie. Deweloperzy trochę się ucieszyli, podkreślili zaletę tej zasady takiej, w cudzysłowie umownie mówiąc, złotówka za złotówkę, co ja też uważam, że to akurat jest słuszne. Natomiast ja osobiście uważam, że ten program nie rozwiązuje problemu mieszkalnictwa w Polsce i braku mieszkań, bo on nadal nie jest programem, który będzie w jakiś sposób istotny kreował nową substancję mieszkaniową i tego zdania są na przykład również politycy należący do koalicji rządzącej, na przykład z Lewicy. Nie wiem, czy wszyscy, ale przynajmniej część to już takie wypowiedzi widziałem, którzy uważają, że ten program nie jest dobrym programem. To oczywiście może być dyskusja wielka. Na razie z bezpiecznego kredytu 2% najbardziej zadowoleni są sprzedający oraz banki, sprzedający wszelkiej maści. Ten kredyt, ten program nowy ma znowu te same błędy co bezpieczny kredyt. Tym błędem jest na przykład brak określenia limitu maksymalnej ceny metra kwadratowego, co tak naprawdę pozwala ciągnąć tę cenę w zasadzie, można powiedzieć, no, w kosmos, tak kolokwialnie mówiąc. Do gwiazd może ta cena metra kwadratowego lecieć. Nie ma żadnego ograniczenia. Nie wprowadza też ograniczeń, na przykład, że to jest tylko z rynku pierwotnego i tylko od wytwórcy tego mieszkania, czyli od dewelopera. Możesz kupić to mieszkanie od dewelopera, ale możesz kupić je również od przedsiębiorcy, który z tym deweloperem zawarł jakieś umowy przedwstępne, nie umowy deweloperskie, tylko umowy przedwstępne, działając jako przedsiębiorca i potem tobie będzie prawa z tych umów przedwstępnych odsprzedawał. To jest też możliwe. Obejmuje on również rynek wtórny, czyli ci sprzedający na rynku wtórnym również skorzystają z tego kredytu, zwłaszcza, że tak jak pokazywałem na początku, na razie to ożywienie u deweloperów nie jest wielkie, tak delikatnie mówiąc. Zapomniano o budownictwie społecznym, na przykład poprzez spółdzielnie. Niektórzy widzą te spółdzielnie poprzez pryzmat filmów pana Barei, na przykład Alternatywy 4, ale to, szczerze mówiąc, było takie przerysowanie tego budownictwa spółdzielczego, a tak naprawdę taka forma budownictwa spółdzielczego, czy w ramach różnego rodzaju wspólnot, ma się bardzo dobrze na świecie i funkcjonuje. I w Polsce też funkcjonowała i w ogóle znana jest od końca XIX wieku. To, że coś było kiedyś wynaturzone, źle zrobione, nie znaczy, że zawsze musi być złe, ale potrzebne jest odpowiednie prawo. Może byłoby taniej, bo taka na przykład spółdzielnia, czy też wspólnota jakiegoś rodzaju, no buduje w ten sposób, że ma ziemię, bierze jakiś kredyt, zatrudnia generalnego wykonawcę, który nadzoruje te prace i nie nalicza sobie zysku, bo buduje to po kosztach w cudzysłowie, dla własnych członków. Różnica w cenie jest właśnie to, co deweloper bierze dla siebie. Ja tutaj oczywiście nie zarzucam deweloperom, że coś biorą dla siebie, bo oni są normalnymi przedsiębiorcami i jak każdy przedsiębiorca muszą zarabiać i muszą wykorzystywać warunki. Jeżeli państwo tworzy im takie warunki, że sypie pieniądze w popyt, a podaż nie rośnie, jest utrudniona, no to nic dziwnego, że deweloperzy podnoszą ceny, to naturalne jest działanie. W dodatku też w Polsce pokutuje takie przekonanie, mit u polityków szczególnie, że Polak lubi mieszkać na swoim. Polak lubi mieć, nie będzie mieszkał w wynajmowanym mieszkaniu. Tyle, że od czasów tej reformy ustrojowej, zmiany ustroju w Polsce,
w zasadzie nigdy Polakom nie dano spróbować normalnego mieszkania w mieszkaniach wynajmowanych. Cały czas stawiano nacisk na własność i każdy, kto chce mieć mieszkanie i nie chce płacić gdzieś na wolnym rynku horrendalnych często czynszy, no to musi po prostu kupić to mieszkanie. Czyli krótko mówiąc, Polakom nie dano wyboru. Co więcej, jeszcze poprzedni rząd, jedna z pierwszych decyzji ministra Budy to było skasowanie pomysłu prac nad ustawą o REIT, czyli o funduszach, które by inwestowały nasze pieniądze, nasze zbiorowo pieniądze w budownictwo właśnie przeznaczone chociażby na wynajem. To spowodowało, że w Polsce takie fundusze tego typu mogą spokojnie działać, ale są to fundusze zagraniczne, a my Polacy nie możemy inwestować na rynku nieruchomości, kupując udziały w tych funduszach. Jeżeli chcesz teraz inwestować na rynku nieruchomości, no to musisz kupić całą nieruchomość. A po co ci całą, kiedy mógłbyś kupić udział, który mógłbyś też w dowolnej chwili odsprzedać, czerpać profity od tego udziału, zyski z tego udziału, ale w momencie, kiedy chcesz wyjść z inwestycji, no sprzedać wszystkie udziały albo część swoich udziałów. Byłoby to bardziej elastyczne. I oczywiście też mówiono, że działalność takich funduszy na Zachodzie spowodowała ogromny wzrost czynszów. Nie wszędzie po pierwsze, oczywiście tak też było, ale także było dlatego, że w niektórych miastach dopuszczono wręcz do monopolu jednego czy też dwóch funduszy i oni po prostu w pewnym momencie zaczęli dyktować warunki. Zatem jak będzie dalej? No cóż, ministerstwo zapowiada konsultacje. Trzeba ten program śledzić. My będziemy na naszym kanale informować o jakichś istotnych zmianach związanych z tym programem, więc jeśli interesuje Ciebie kupienie mieszkania, skorzystanie z takiego kredytu i w ogóle rynek nieruchomości, to subskrybuj nasz kanał. Zachęcam do pisania nam w komentarzach również sugestii nowych tematów, bo chętnie je dla Was zrobimy. Cześć, trzymajcie się.